that scared me. What scared you again? What My scared bag you? is not normally in this spot, so I thought that I didn't have my bag. Wait, this isn't my bag, is it? Why does it look It's so her weird? bag. God, you scared me. So confused. Here's my opening speech though. Every now and then you will see familiar face on our vlog, someone who you saw before, and today we're opening with exactly that, because right behind us in that building, Ania Paciorek, the immigration attorney, works every day, and today we're just gonna ask her a few questions and try to shed some light on the current state of Polish, specifically, immigration to USA. Very significant, you know, serious subject, I feel like, but an important one, and we are a Polish-American vlog, so why not? And now you can answer that question for the person that asked it recently. We already answered it, but privately, now you can ask an expert we can opinion. answer it with a more valid expert opinion. That's what I said, expert opinion. Exactly, yeah. Okay, now we can walk in. Ooh. Hello. Hi. Hello. That's much better. There we go. Beautiful. And now turn your head towards me a tiny bit more. This way over here. Yep, Is the bounce good? it is. Can And you check, leave- please? It's, well, I mean. Alright, it's good. I'm sort of a little And then stretched lean here. towards me a tiny bit. And now I'm gonna have you step aside. Okay. And now I'm just gonna take that Take a back picture grab of it. the, Yeah. yeah. What do you think, David? Should Yeah. I do anything different? I think it should work. Okay. Tak się składa, że nie udało nam się dzisiaj złapać naszego standardowego gościa na vlogu prawnika imigracyjnego Ani Paciorek. Biznes niestety przeszkodził. Biznes. What, are you trying to get in the car? You have to wait for me. Biznes stanął na drodze, biznesowe zobowiązania, tak się czasami zdarza. Nic straconego. Złapiemy ją następnym razem. So this changes the subject of today's vlog, because it's not going to be about immigration anymore. Interesting. What's it gonna be about? Inne plany na dzisiaj zawiodły, a zatem jest idealny moment na dostarczenie małego update'u na temat tego, co dzieje się w ogrodzie. A dzieje się dużo. Rośnie ogólnie bardzo dobrze. Oto jest mały preview. Ogólnie bardzo dobrze, ponieważ nie wszystko jest idealne. Waldemar napisał, żeby wystrzegać się sytuacji, w której walka ze szkodnikami stanie się głównym zajęciem podczas zabawy w ogród. Nie wiem, jak tu się wystrzegać, jeśli atakują. Jeśli atakują, to trzeba coś z nimi robić. Jak widzicie, ogólnie nie ma specjalnych problemów. Jest problem z tym tutaj ogórkiem, który rośnie o wiele wolniej niż pozostałe, i kilka dni temu odkryłem, jeśli się zajrzy pod jego liście, teraz w tej chwili są białe, ponieważ jest na nich ziemia okrzemkowa, żeby się właśnie pozbyć ataku robali, ale jak zajrzałem pod te liście, to było tam chyba ze 100 dosłownie takich małych jakichś muszek, jakichś takich małych gadzin, które wydaje mi się, że właśnie
bardzo ograniczają wzrost tego ogórka i strasznie ostro go atakują. Dobrze, że tylko na jednym siedziały, na innych było dosłownie kilka tylko pod liściami. Wszystko opyliłem ziemią okrzymkową i zobaczymy, czy to pomoże. Reszta radzi sobie świetnie. Najbardziej dumny jestem z rzodkiewek, które naprawdę idą dobrze i niedługo będą gotowe do wyciągnięcia. Siedzą w ziemi już miesiąc, a zatem są prawie gotowe. Patrzcie na te masywne liście tego ogórka tutaj. Jest niesamowity. Ten dobrze pójdzie. I patrzcie, jak fajnie się fasola wspina. Jak wysoko już sobie zaszła. Aż miło patrzeć. Moim zdaniem z tej fasoli jeszcze w tym sezonie będzie co jeść. Mam takie przeczucie, że się uda. Że nie jest za późno. Tutaj jest krzaczek pomidora. Ponieważ próbując się zbliżyć jak najbardziej do pomidorów, które pamiętamy ze starych czasów w Polsce, takich bardzo dobrych w smaku pomidorów, które naprawdę ciężko jest znaleźć tutaj w Stanach. Znalazłem taką odmianę od Amishów lokalnych tutaj w Pensylwanii, które bardzo mi właśnie przypominają te pomidory, najbardziej jak do tej pory, te pomidory, które z dzieciństwa z Polski pamiętam. I wiem, że już jest za późno, żeby nowy krzak hodować w tym sezonie. To był taki eksperyment, ważne, że rośnie. Na wiosnę w przyszłym roku zaczniemy od nowa i będzie super. Jeśli już o pomidorach i fasoli mowa, to przejdziemy do drugiego ogrodu i tutaj jest mały problem z fasolą. Widzieliście przed chwilą, jak świetnie rośnie ta fasola w tamtym ogrodzie, jak się wysoko pnie, jaka jest ładna zielona. A teraz patrzcie na tego bidoka tutaj. Niestety obraz nędzy i rozpaczy, ale to nie jedyna fasola w tym boksie, w tym drugim ogrodzie, w tym w zasadzie pierwszym ogrodzie, ponieważ ten ogród był zaistniał przed ustawieniem tamtego drugiego, ale nieistotne. Istotne to, że wszystkie 4 fasole nie radzą sobie tutaj dobrze. Coś z nimi jest nie tak. Są pożółkłe i mają takie brązowe plamy na liściach. I ponieważ wszystkie 4 w tym boksie wyglądają tak samo, to mój wniosek jest taki, że coś nie tak jest z ziemią, że ta ziemia po prostu jest niewystarczająca dla nich tutaj. Różnica jest taka, że ta ziemia w tym boksie była cała przywieziona ze sklepu. Ziemia w drugim boksie była przywieziona z farmy konnej i to jest skompostowana końska kupa, która się kompostowała przez 2 lata, a zatem ta ziemia jest idealna w tym drugim ogrodzie, jest bardzo bogata i wspaniała i wszystko tam rośnie tak, że tylko się cieszyć. Natomiast tutaj są problemy i z tego, co wyczytałem, to takie objawy, żółte liście z brązowymi plamami, to jest brak manganu, a zatem muszę wykumać, jak dostarczyć więcej manganu, jaki jest najbardziej naturalny, najlepszy nawóz, który uzupełni te braki manganu. Jeśli to jest oczywiście to, być może jacyś doświadczeni ogrodnicy napiszą w komentarzach, że to jest co innego, że może jakiś inny problem i co z tym można zrobić. Słońca wydaje mi się, że te boksy dostają dosyć, ponieważ obydwa mniej więcej tą samą ilość i w tym drugim wszystko rośnie idealnie, fasola się pnie do góry, idzie jak burza, a te tutaj bidoki po prostu sobie prawie umarły. Co do pomidorów natomiast, to jeszcze nie dojrzały. Oto są całkiem spore i wyglądają dobrze, ale jeszcze nie dojrzały, ale jestem pewien, że dojrzeją. Ja po prostu chcę sobie zrobić sałatkę z tego, co sam wyhodowałem jeszcze w tym sezonie i myślę, że mi się to uda. Here's when product packaging matters, because this makes this drink look so high-end and royal, doesn't it? It Black does. with gold. Mm-hmm. Look at yours. Yours looks like a peasant's drink. A peasant's drink.